Był czas, gdy Marc Marquez nie miał sobie równych. Jedynymi limitami na torze były te, które sam sobie ustalał. Jego widowiskowa i szalona jazda sprawiała, że każdą sesję MotoGP oglądało się z wypiekami na twarzy. Jednak pewnego dnia wszystko uległo zmianie. Marc Marquez, oh, he's gone again. Oh, that's a big crash. He's not saving that one. I hope he's all right because that's a fast one. Zapraszam na niezwykłą opowieść o jednym z najlepszych motocyklistów w historii. Jak Marquez dominował swoich rywali, podczas gdy później czekał go największy kryzys w karierze? O tym w dzisiejszym materiale. W motocyklowych mistrzostwach świata są 3 wyścigowe kategorie. Obecnie mamy do czynienia z Moto3, gdzie młodzi zawodnicy mają do dyspozycji motocykle o pojemności 250 cm3, Moto2, w której kierowcy ścigają się na 500 i crème de la crème, czyli MotoGP, gdzie motocykliści dosiadają potworów o pojemności 1000 cm3. Taki stan rzeczy utrzymuje się od sezonu 2011. Wcześniej również były 3 klasy wyścigowe, ale najmniejsza kategoria dosiadała 125, pośrednia 250 i klasa królewska 500. I to właśnie na 125 swoją wielką karierę rozpoczynał w 2008 roku Marc Marquez. Hiszpan miał wówczas zaledwie 15 lat i 56 dni. Szybko stało się jasne, że Marc nie będzie jednym z wielu i może wiele wnieść do tego sportu. Młody Hiszpan imponował nie tylko tempem, ale stylem jazdy, który w tamtych czasach w ogóle nie istniał. Praktycznie za każdym razem w zakrętach Marquez dotykał łokciem asfaltu, co wtedy wydawało się nie do pomyślenia. Takie rozwiązanie przynosiło więcej wyczucia maszyny, ale wiązało się też z podejmowaniem większego ryzyka, co Marquezowi nigdy nie przeszkadzało. Swój pierwszy tytuł w 125 Hiszpan zdobył w 2010 roku, by już w następnym dosiąść motocykla kategorii Moto2. Początki były trudne, ale gdy wyczuł swoją maszynę, szybko zdało się jasne, że będzie liczył się w walce o mistrzostwo. Ta sztuka mu się jednak nie udała. Podczas jednej z ostatnich rund sezonu 2011 młody Marquez odniósł poważną kontuzję barku w wyniku wywrotki na torze Sepang. Wypadek uwypuklił jeszcze jedno dużo gorsze powikłanie, które po latach dało sobie znać. Marquez miał po wywrotce problemy z podwójnym widzeniem i konieczna była operacja, od której zależało, czy Hiszpan powróci do rywalizacji. Jak pokazał czas, zabieg zakończył się pomyślnie. W sezonie 2012, pomimo opuszczenia przedsezonowych testów po długiej walce w mistrzostwach z Polem Espargaro, Marquez mógł cieszyć się z drugiego mistrzowskiego tytułu w swojej karierze i tym samym przejścia do klasy królewskiej. Dołączenie do MotoGP nigdy nie jest łatwe. Motocykl, który nie jest prosty do okiełznania, a także ogromna presja tylko czyhają na nowych zawodników. Marquez nic sobie z tego nie zrobił i stanął na podium już w pierwszym wyścigu sezonu, przegrywając tylko z Jorge Lorenzo i Valentino Rossim. Na zwycięstwo nie musiał długo czekać, zdobył je bowiem w drugiej rundzie sezonu na swoim ulubionym torze w Austin, gdzie będzie później odnosił największe laury. Wynik sprawił, że został najmłodszym zwycięzcą wyścigu MotoGP w historii, mając wówczas 20 lat, 2 miesiące i 5 dni. Rekord ten nie został pobity do dzisiaj. W całym sezonie 2013 Marc triumfował 6-krotnie. 16 razy stawał na podium i dołożył do tego 9 pole position. Wygrał mistrzostwo MotoGP w swoim debiutanckim sezonie i stał się tym samym najmłodszym mistrzem tej kategorii w historii. Do następnego sezonu Marquez przygotował się jeszcze lepiej. Hiszpan wygrał 10 pierwszych wyścigów z rzędu, a tytuł przypieczętował w Japonii na 3 rundy przed zakończeniem sezonu. Rok 2015 miał być kolejnym zdominowanym przez młodego Hiszpana. Tak się jednak nie stało, a czary goryczy dodawała jeszcze pogarszająca się relacja z Valentino Rossim. Marquez niejednokrotnie mówił, że Włoch był jego idolem z dzieciństwa, ale to, co działo się w 2015 roku, przekreśliło dobre relacje obu panów na zawsze. Podczas Grand Prix Argentyny wyścig przez wiele okrążeń układał się po myśli Marca Marqueza. Hiszpan założył wówczas miękkie opony, które dawały sporo przyczepności, ale wiązało się to z ich szybkim zużyciem. Rossi, choć na początku zmagań nie błyszczał tempem, z każdym kolejnym okrążeniem zbliżał się do młodego Hiszpana. Włoch miał wówczas do dyspozycji twardszą mieszankę, która pod koniec dała mu ogromną przewagę. Na kilka okrążeń przed zakończeniem wyścigu Włoch zaczął błyskawicznie doganiać Marqueza. Na 2 okrążenia przed metą Rossi podjął próbę ataku, ale Hiszpan natychmiast go skontrował. Kilka zakrętów później było już po zabawie. 93 against 46. Rossi on the brakes. Rossi up the inside. Marquez a little moment on the brakes going into turn 5. Rossi leaves contact there between Marquez and Rossi. Marquez is down. Marquez has crashed out of second place in the Argentinian Grand Prix. Sytuacja wywołała ogrom zamieszania i pogorszyła relacje między panami. Nie był to jeszcze jednak jej definitywny koniec. Obaj motocykliści walczyli między sobą niejednokrotnie podczas tamtego sezonu, ale równiejszą formę prezentował doświadczony Włoch.
Pod koniec sezonu Marc Marquez nie liczył się w walce o tytuł. Miał za sobą kilka słabszych wyścigów, a w wielkiej formie byli zawodnicy Yamahy, Jorge Lorenzo i Valentino Rossi. Kiedy zawodnicy udali się do Malezji na przedostatnią rundę sezonu, wszyscy wiedzieli, że na kibiców czeka niesamowite widowisko. I tak też się stało. Od samego początku wyścigu wielka trójka w mistrzostwach walczyła niezwykle twardo. Głównym spektaklem jednak okazał się pojedynek Marqueza z Rossim. Panowie zaoferowali prawdziwe wyścigowe show, które zakończyło się najgorzej jak mogło dla kibiców. Sytuacja była komentowana jeszcze głośniej niż ta z Argentyny. Na ostatnią rundę sezonu 2015 Rossi wybierał się z karą, która oznaczała, że może pożegnać się z 10. tytułem. Władze MotoGP postanowiły, że Włoch wystartuje do Grand Prix Walencji z końca stawki. Lorenzo wykorzystał tę sytuację i zgarnął mistrzostwo. Po wyścigu Rossi wypominał Marquezowi, że jego postawa w wyścigu w Malezji przyczyniła się do utraty przez niego tytułu. Po Grand Prix Malezji relacja Marqueza i Rossiego już nie istniała, a obaj panowie dogryzali sobie przez wiele lat. W trakcie sezonów 2016, 17, 18 i 19 Marquez odnosił swoje największe laury. Jego największym rywalem w tamtych latach był Andrea Dovizioso. Włoch potrafił postawić się Marquezowi, ale nigdy nie udało mu się pokonać go w mistrzostwach. Szczególnie było to widoczne w sezonie 2019, gdy Marc Marquez zaliczył swój najbardziej spektakularny rok w całej karierze. Na 19 rund sezonu Hiszpan triumfował 12-krotnie, a łącznie stawał na podium aż 18 razy. Gdy Marquez dojeżdżał do mety, to kończył zmagania na pierwszym bądź drugim miejscu. Nie ukończył tylko jednego wyścigu na torze w Austin, kiedy przewrócił się na dohamowaniu, będąc liderem. Konsekwencja i determinacja, którą miał Hiszpan, ustawiła go w gronie jednego z największych w historii. Nikt nie spodziewał się, że to, co go spotka kilka miesięcy później, może zniszczyć jego marzenia o kolejnych tytułach. Sezon 2020 nie mógł rozpocząć się w określonym terminie z racji wybuchu pandemii. Zawodnicy powrócili do rywalizacji w lipcu na hiszpański tor Jerez. Po fenomenalnej kampanii z 2019 roku Marquez był wyraźnym faworytem, choć miał mieć konkurencję w postaci rosnącej gwiazdy Fabio Quartararo. Pierwsze kwalifikacje sezonu padły łupem właśnie młodego Francuza, a tuż za nim na polach startowych ustawili się Maverick Viñales i Marc Marquez. Mistrz świata wyjechał z pierwszego zakrętu na drugim miejscu. 2 okrążenia później uporał się z prowadzącym Viñalesem i wydawało się, że jedzie po pewne zwycięstwo. Szaleńcze tempo Marqueza sprawiło, że niemal zakończył zmagania w żwirze, ratując się przed wywrotką w swoim stylu. Na 6. okrążeniu Marquez rozpoczął przebijanie się z końca stawki. 4 kółka przed końcem zmagań Marc siedział już na tyle motocykla, będącego na drugim miejscu Mavericka Viñalesa. Mordercze tempo Marqueza zakończyło się najgorzej jak mogło dla zawodnika Hondy. Marc Marquez is down. He's gone again. Oh, that's a big crash. He's not saving that one. I hope he's all right because that's a fast one. Is that 4 again? It's Viñales into turn 5. Oh, he's lost a rear. High-side. Big high side. How often do you see that? Not very. Last time he high-sided, of course. What was that at the end of last year? Blimey, that's a horrible crash. Marquez złamał prawą rękę i potrzebna była operacja, która pozwoli mu wrócić do zdrowia. To, co działo się później, jeszcze mocniej utrudniło życie Markowi. Ówczesny kalendarz przewidywał 2 pierwsze rundy sezonu na tym samym obiekcie. Hiszpanowi zalecano dłuższy odpoczynek, gdyż szybki powrót na motocykl mógł okazać się fatalnym w skutkach. Marquez się nie posłuchał i powrócił na maszynę kilka dni po operacji. Okazało się to najgorszym możliwym rozwiązaniem. Marquez nie był konkurencyjny, a w dodatku pogorszył stan swojej ręki. Hiszpan nie pokazał się już w sezonie 2020, przechodząc przez ten czas 3 operacje, które miały pomóc się zrehabilitować. Cały ten okres był zdecydowanie najtrudniejszym w karierze Marca Marqueza. Ból i cierpienie, ale i niemoc podjęcia rękawicy w rywalizacji jeszcze mocniej dobijała Hiszpana, który wiedział, że uraz może zakończyć jego historię w MotoGP. Wszyscy mówili mu, że może już nie wrócić do swojej dyspozycji. Większość skazywała go na pożarcie młodych wilków, ale Marquez nie wie, czym jest kapitulowanie. Jego ciało cierpiało, ale mentalność pozostała. I tu przechodzimy do jednego z najważniejszych aspektów w całej układance. Hiszpan przez całą swoją karierę dosiadał motocykla Hondy. To nie Honda stworzyła Marqueza, to Marquez stworzył Hondę.
Mówił niegdyś Carlo Pernata, czyli menedżer Enei Bastianiniego i Tonego Arbolino. I nie mylił się. Motocykl Hondy był konstruowany idealnie pod styl jazdy Marca Marqueza, zaniedbując przy tym potrzeby i lekceważąc uwagi pozostałych zawodników. Dopóki Marquez odnosił wielkie sukcesy, nie było z tym żadnego problemu. Były wyniki, więc czego chcieć więcej. Taki stan zmienił się jednak w sezonie 2020, gdy Hiszpan nie mógł brać udziału w rywalizacji, a tym samym ciężar rozwoju motocykla spadł na pozostałych zawodników. Ta misja się nie powiodła, a od feralnej kontuzji Marqueza Honda z każdym kolejnym sezonem pikowała. Mark powrócił do rywalizacji w 2021 roku, ale Honda stała się konstrukcją niezdolną do walki o najwyższe cele. Jeszcze gorsza wiadomość była taka, że japońska maszyna stała się po prostu niebezpieczna do jazdy. Pasmo wywrotek dotknęło także Marka, ale jego forma pozwoliła na wygranie 3 wyścigów w tamtym sezonie. Jak się później okaże, nie był to koniec tarapatów Marqueza i Hondy. Rok 2022 był jeszcze gorszy. Na początku kampanii, podczas debiutującej rundy w Indonezji, Hiszpan przewrócił się z dużą prędkością na mokrym torze. Siła uderzenia była tak duża, że u Marqueza wykryto ponownie problemy z podwójnym widzeniem. To poskutkowało przerwą od ścigania w Indonezji i w Argentynie. Walcząc z maszyną, Mark wielokrotnie się wywracał, co poskutkowało kolejną 4. operacją lewej ręki. Hiszpan powrócił do ścigania we wrześniu 2022 roku, 3 miesiące po zabiegu, ale udało mu się stanąć na podium tylko raz. Mark próbował walczyć na czele stawki, ale nie pozwalała mu na to maszyna. Pocieszeniem okazało się jego zdrowie, które nie było już takim problemem jak kilkanaście miesięcy wcześniej. I tu przechodzimy do punktu zwrotnego w karierze 6-krotnego mistrza świata MotoGP. Pod koniec sezonu 2023 media zaczęły donosić o potencjalnym rozstaniu Hiszpana z Repsol Hondą. Plotka szybko okazała się prawdą i rzeczywiście Mark opuścił zespół wraz z końcem sezonu. Przez 11 lat Mark zdobył z Hondą 6 tytułów, wygrywając 56 wyścigów. Połączenie Hondy i Marqueza zapisało się na kartach historii jako jedno z największych. Wobec braku poprawy w osiągach, Hiszpan musiał podjąć niełatwą decyzję o rozstaniu z pracodawcą i przejścia do konkurencyjnego zespołu Gresini, dla którego dostawcą motocykli jest Ducati. Mark nie miał czasu na wprowadzenie Hondy na szczyt. W 2023 roku Hiszpan skończył 30 lat i wiedział, że by dogonić osiągnięcia Rossiego, nie może zostać w Hondzie. Marquez dołączył do Gresiniego i ścigał się w ekipie u boku swojego brata. Podczas testów w Sepang reakcja Hiszpana po pierwszych okrążeniach na nowej maszynie mówiła jasno. Jest naprawdę dobrze. Z perspektywy czasu odejście z Hondy okazało się strzałem w dziesiątkę. Mark w końcu dostał to, na co czekał. Szybki motocykl w specyfikacji GP23, który umożliwiał mu walkę na czele stawki. Nie wystarczyło to jednak na mistrzostwo, gdyż na wyżyny wspięli się Jorge Martin i Pecco Bagnaia, którzy dysponowali szybszą maszyną GP24. Już na początku sezonu 2024 stało się jasne, że Marquez wcale się nie skończył, co pokazała później decyzja Ducati. Na sezon 2025 ekipa z Bolonii musiała wybrać, kto zasiądzie motocykla u boku Pecco Bagnai. Zostajemy z Bastianinim, bierzemy Martina, który liczy się w walce o mistrzostwo, czy kontraktujemy Marca Marqueza, który wniesie jakość i podniesie marketing. Sytuacja wyglądała wówczas tak, że Jorge Martin miał do dyspozycji taki sam motocykl jak Bastianini i Bagnaia, ale nie był częścią fabrycznego zespołu Ducati. Marquez z kolei korzystał z maszyny w starszej specyfikacji. Ducati myślało tak naprawdę o 2 zawodnikach, Marquezie i Martinie. Zespół początkowo wybrał Jorge Martina, co potwierdzało wiele mediów. Marquez postawił jednak ultimatum. Albo wybieracie mnie i dołączam do fabryki, albo odchodzę. Ducati nie mogło pozwolić sobie na stratę takiego zawodnika w swoich szeregach. Ekipa z Bolonii zmieniła pierwotną decyzję i to Marc Marquez zasiada w 2025 roku fabrycznej maszyny. Decyzja sprawiła, że w padoku wiele się podziało. Jorge Martin odszedł z Ducati i dołączył do Aprili, a zespół Pramac, w którym rywalizował, przeszedł na motocykle Yamahy. Sezon 2024 Marquez ukończył na 3. miejscu, wskakując na końcowe podium mistrzostw po raz pierwszy od roku 2019. Mark powrócił do wygrywania podczas Grand Prix Aragonii, triumfując po 1043 dniach. Do dorobku dołożył jeszcze wygrane w San Marino i w Australii. Przez cały sezon widać było, że Hiszpan w końcu odzyskał radość z jazdy. Jednak to, co najlepsze, ma dopiero nadejść. Debiut w barwach głównego zespołu Ducati ułożył się dla Marqueza najlepiej jak mógł. Hiszpan zdominował otwierający sezon 2025 Grand Prix Tajlandii, wygrywając kwalifikacje, sprint oraz wyścig główny. Jego rywal w walce o mistrzostwo, a zarazem kolega z zespołu, kończył zmagania na 3. miejscu, przegrywając jeszcze z drugim Marquezem, Alexem, czyli bratem Marka. Sam Marquez w wywiadzie po dominacji podczas Grand Prix Tajlandii przyznał: ostatni raz, kiedy się tak czułem, Jerez 2020. To pokazuje, że Hiszpan ma jeszcze wiele do pokazania. Przez wielu ekspertów to właśnie Marquez jest wskazywany do przejęcia korony mistrzowskiej, choć jej tak naprawdę nigdy nie utracił.
Był przecież mistrzem w swojej głowie, co pozwoliło mu na tak dogodne osiągnięcia. Jedno jest pewne. Marc Marquez powrócił.